Jesteśmy drużyną z Politechniki Świętokrzyskiej. Drużyna nazywa się Impuls, tak samo jak nasze łaziki. Pracujemy nad łazikami od 4 lat. W tym roku wystartowaliśmy nową naszą konstrukcją, którą nazwaliśmy podobnie jak starą, tylko że 2 dołożyliśmy, czyli Impuls 2. Łazik powstawał około pół roku. No oczywiście te pół roku obejmowało etap podprojektowania, zakupy i później składanie, testy, poprawki. Nad projektem pracowało około 12 osób. Wszystkie elementy mechaniczne łazika zostały wykonane przez studentów naszego koła na maszynach, które mamy dostępne na uczelni. Jeśli chodzi o samego łazika, w większości konstrukcja wykonana jest z poliamidu lanego. Jest w nim sporo elementów drukowanych. Konstrukcja czterokołowa z zawieszeniem. Jeśli chodzi natomiast o elektronikę, to jest wykonana też przez nas całkowicie samodzielnie. Od projektu płytki po zaprogramowanie w języku C niskopoziomowym, sterowanie przez przemysłowe radiolinie, a także obraz analogowy przesyłamy do bazy. My name's Chris. I'm the team lead of this university team robotics for space exploration. We're at the University of Toronto, and this is our rover. As you can see, we have a rocker bogie system with polyurethane wheels to let it have enough traction on the ground. We also have our science tool right at the front that's able to drill up to like 30 centimeters into the soil, and as it's doing that, it'll collect measurements online. And then also at the top, you can see a list of our sponsors, but underneath that, you can also see, well, if you peek down, you'll see a bunch of electronics. You can see plug-and-play Fisher connectors that are attached to our arm. It's not on there right now, but it's a very easy-to-use plug-and-play connector. And a lot of software use a robot operating system to control every single software component, and they all communicate very seamlessly together. Jesteśmy kołem z AGH Space Systems z Krakowa. To jest nasz łazik Kalman. Nasz łazik się wyróżnia tym, że ma drukowane koła. Jest to materiał TPU, czyli termoplastyczny poliuretan ze strukturą plastra miodu. Mamy też dość ciekawe zawieszenie, ponieważ mamy wszystkie 4 koła skrętne. Jest to dość trudne do zrobienia konstrukcyjnie, ponieważ brakuje na rynku takich elementów, które by mogły przenosić tak duże momenty, jakie tutaj występują. Były sztywne, a jednocześnie lekkie, dlatego zastosowaliśmy tutaj całkowicie swoje rozwiązania techniczne z wykorzystaniem druku 3D. Mamy tutaj kamerę Z, która jest wykorzystywana do jazdy autonomicznej. Cały system tutaj elektroniki, który jest, to są dedykowane przez nas budowane moduły od początku do końca. Nie korzystamy raczej z gotowych modułów, wszystko jest projektowane przez nas, przez nas są robione płytki, kontrolery komunikują się między sobą po szynie CAN. Na tych kamerach, które mamy, nie widać za bardzo głębi obrazu. Nie widzieliśmy w ogóle, jak daleko jesteśmy od panelu podczas operowania manipulatorem. Dlatego zastosowaliśmy takie prymitywne rozwiązanie w postaci wąsów na końcach chwytaka zrobionych z opasek plastikowych, które jak zbliżaliśmy się do panelu, po prostu się uginały, co było widać na kamerach i spisało się to bardzo dobrze. Programowaliśmy nasz łazik głównie za pomocą języka C++ oraz frameworka ROS, czyli Robot Operating System. Pozwala to na programowanie modułów, które realizują określone funkcjonalności jako osobne programy i komunikują się między sobą za pomocą TCP/IP. Dzięki temu kodowanie łazika można prowadzić równolegle. Podział pracy jest prosty i intuicyjny. Każdy może zajmować się swoją częścią, a potem dogrywa się interfejs i wszystko razem świetnie współpracuje. We are the team of the TUM Munich, and we built our team War Exploration this rover, and it's built partially out of wood because it's a easy to work material, and our main features are currently the wheels. For the electronics we used some motor drivers and Intel NUC to control all of this, and the programming language we used was C++, and we used Rust to control each module. Dzień dobry, jestem studentem Politechniki Opolskiej z Wydziału Mechanicznego, studiuję mechatronikę. Jestem członkiem zespołu CleverKameleon. Nasz łazik jest konstruowany od około 3 lat przez zespół konstruktorów Wydziału Mechanicznego oraz przez zespół elektroników, automatyków z Wydziału Elektrycznego. Budowa łazika jest to budowa szkieletowa, rama z profili aluminiowych, kwadratowych, pełnych, koła 4 skrętne, napęd na 2 osie, bez mechanizmów różnicowych, 2 silniki 100W, 12V. Głównym atutem naszego łazika jest jego niska masa, względnie duża mobilność. Nie jest zbyt dzielny terenowo, ale nadrabia to bardzo dużym zasięgiem manipulatora, który jest co najmniej 1,5-krotnością jego długości, więc wszelkie braki w zakresie zasięgu terenowego nadrabia to po prostu zasięgiem manipulatora. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Waliczek. W projekcie jestem programistą
elektronikiem. W naszym łaziku zaimplementowano wiele rozwiązań technologicznych znanych prosto z przemysłu. Mamy tutaj bardzo dużo regulatorów PID, które mają za zadanie pozycjonować nasze osie skrętu, w tym koła główne skręcające oraz samo ramię. Teraz każde złącze jest mobilne i my dzięki naszemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie określić dokładnie jego pozycję. Mamy zimplementowaną odwrotną kinematykę. Wszystkie urządzenia wewnątrz komunikują się przez sieć Modbus. Łazik komunikuje się ze światem za pomocą transmisji radiowej, Wi-Fi. Mamy podgląd z kamer cyfrowych i analogowych. Wszystkie układy elektroniczne wykonaliśmy sami we własnym zakresie i ze swoją wiedzą. And the name of the team is AUST Step, and we are from Bangladesh. Our rover is used many kind of materials in here, just such as our wheels are made of polycarbonate, and our main body shaft is used SS bar, and our suspension system was made with boom arm, and we have just used a lot of steps in the rover system, just as like our mechanical arm, which is 6 degrees of freedom, and we just tried to reduce the weight. In our rover system, we have just used our power as 24 volt and 12 volt. We have just used Python and MATLAB, C++, and artificial intelligence for automation. And for our rover, in electrical section, we have just used EagleCAD to design our whole over the PCBs, and we have just tried to use plug and play connection. That's why we have just used a lot of connector. Ja się nazywam Maciej Bartylak, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz zespół nazywa się University of Warsaw Rover Team, a nasz łazik Anteros 2. Jest to konstrukcja, którą rozwijamy od zeszłego roku, od poprzednich zawodów URC w Stanach. Mamy też tam trochę rozwiązań, które stosowaliśmy już wcześniej, natomiast duża część jest nowa. Z takich rzeczy, które nas tutaj wyróżniają, no to mamy duże koła balonowe, które zapewniają nam bardzo dobrą zdolność pokonywania przeszkód terenowych. Mamy bardzo silne ramię, które nawet może podnieść łazik, jeżeli on się przewróci. Mamy bardzo dobry chwytak, mamy kinematykę odwrotną. Nasza elektronika opiera się na mikrokontrolerach STM32. Komunikujemy się po łączu CAN. Głównym komputerem łazika jest Raspberry Pi, na którym mamy postawiony nasz własny software napisany w Pythonie. Hello, I'm Adib Adnan from Islamic University of Technology from Bangladesh, and I'm a team member of the IoT Mars rover, and which you can see here. If I'll start with the mechanical systems, our frame is built using stainless steel plates and aluminum plates, as you can see here. And we also have our 3 rocker systems. We have 3 rocker systems, and these are also made from stainless steel. This is our arm, which with the base rotation, our arm has 2 actuators. These actuators are of 12 volt motors, and that's the arm. And we have a base rotation which uses gear drive. These are actually cut using a milling machine. They weren't 3D printed. We cut them using a milling machine, and we use that for our base rotation. We also have our camera system here for the camera feedback, and we're using a transmitter operating at an FPV transmitter operating on the 5.8 gigahertz range. Electrical systems, we're using electronic speed controllers and Arduinos and motor drivers for our electronics, and we also use Wi-Fi over 2.4 gigahertz for data communication between the base station and the rover. The Wi-Fi isn't actually here because it got damaged during transport. In front of the rover we have plastic containers. These are for the science tests for the different collection and storage of the samples. Basically we used Arduino to program everything else, and we also use the processing ID for the Wi-Fi communication. Jest to łazik Legendary. Jego najlepsze zalety jest to moc, jest to niezawodność, jest solidność konstrukcji, brak luzów. Jest w stanie wykonać wszystkie zadania, które tutaj mieliśmy do zaprezentowania, dokładną precyzją. Posługujemy się 3 kamerami, które pozwalają nam zobaczyć wszystko, co się dzieje dookoła łazika na jego
ramieniu oraz na jego ciele. Łazik potrafi też jeździć autonomicznie. Cała konstrukcja jest rysowana w SolidWorksie, czyli to jest oprogramowanie CAD-owskie. Jest wykonany z duraluminium w większości. To lekki materiał, bardzo wytrzymały, stosowany m.in. w lotnictwie. Witam serdecznie. Jesteśmy Argo Team z Białegostoku i z łazikiem też o nazwie Argo przyjechaliśmy na zawody RC i nasz łazik jest bardzo dobry, ponieważ posiada adaptacyjne końcówki na chwytaku, które pozwalają chwytać przedmioty bardzo precyzyjnie i dopasowują się do ich kształtu. Oraz posiadamy bardzo dobre zawieszenie, które ma wysoką sprawność terenową. Jest zbudowane na podstawie zawieszenia Rocker Buggy, które opracowało NASA. I także posiadamy wiele kamer, które bardzo ułatwiają orientowanie się w przestrzeni dla operatora. No i dzięki temu myślę, że te zawody bardzo dobrze nam poszły. Wykorzystujemy do sterowania mikrokontrolery STM oraz dużo czujników, które się komunikują z tym STM-em, a STM wysyła dane do komputera przez satelę.